Dobrze. Jesteśmy tutaj, żeby sobie porozmawiać o wystawie, która się teraz kończy w Galerii Centrala w Birmingham, czyli 100 Years So What. I generalnie wystawa stawia pytanie o zmiany, jeśli chodzi o feminizm, jeśli chodzi o pojmowanie w ogóle postaci kobiety, kobiecości i tak dalej. Stawia pytania o historię, o to, co się zmieniło, a co nie. I wydaje mi się, że tak jak zresztą podkreślacie, albo Alex podkreślasz w swoich wywiadach, że historia Siksy to historia buntu, historia związana z buntem bardzo mocno. I czy widzicie może jakieś zmiany, jeśli chodzi o feminizm i bunt, powiązanie tych dwóch rzeczy razem na przestrzeni ostatnich lat, na przykład, biorąc pod uwagę ostatnie 5 lat w Polsce, mówimy tutaj o Polsce. No ja widzę bardzo duże zmiany, przede wszystkim takie, że dużo rzeczy jakby wyszło na jaw dzięki feminizmowi w Polsce i dzięki temu, że w ogóle jakiś taki, ja nie jestem jakąś żadną teoretyczką, więc jakbym miała to jakoś nazwać, to bym powiedziała, że jest to jakiś nurt, który zaczyna tworzyć jakąś narrację wokół właśnie jakichś takich historii, które są opowiadane i przekazywane i one są jakby opowiedzenie historii przemocy, czy ujawnienie jakiejś historii przemocy, które się w ostatnich latach dwóch właściwie pojawiło w Polsce na różnych polach, czy w sztuce, czy w przestrzeni publicznej w ogóle, bo choćby tutaj przywołać właśnie Karolinę Piasecką, która ujawniła nagranie z przemocy domowej w internecie właśnie, no to jakby powiedziałabym, że to jest jakaś taka ogromna zmiana polegająca na tym, że mimo, że nie ma do tego warunków w Polsce, żadnych uważam, to jednak kobiety to robią i jest też duże wsparcie, uważam, jakby takie oddolne, w sensie kobiety są wspierane przez inne kobiety, bardzo wiele się o tym teraz mówi, o tak zwanym koleżankowaniu czy solidarności kobiet. Jest też dużo jakby, wydaje mi się też duża nauka przed nami, bo ja też to zauważam po koncertach Siksy, żeby mówiąc takie rzeczy właśnie jak na przykład o rodzinie i o przemocy w rodzinie, czy o gwałcie właśnie w przestrzeni publicznej. Myślę, że jest taka duża jakby jakaś taka nauka przed nami w ogóle, jak o takich rzeczach mówić, żeby na przykład mężczyzna, który tego słucha, nie był postawiony w takim kontekście, że kurczę, no biedna jesteś, nie? Biedna jesteś, że to ci się przytrafiło, tylko że właśnie jest to taki fakt, z którym trzeba stanąć, przyjąć to na klatę i po prostu wzajemnie się wspierać, no nie? A warunków do tego w Polsce jakby w ogóle nie ma, to znaczy, tak jak mówię, jakieś oddolne rzeczy się dzieją w związku z tym, czy wychodzi się po prostu na ulicę i o tym mówi, ale jest to wszystko związane z wielkim strachem, z tym, że zostaniesz zlinczowany w internecie. Można się tym oczywiście nie przejmować, robiąc takie rzeczy, ale to oczywiście jakoś wpływa na twoją psychikę, nie? Że dostajesz jakieś po prostu wiadomości z pogróżkami i tak dalej. Więc uważam, że warunków do tego nie ma, żeby opowiadać swoją historię, a myślę, że to jest jednak ważne, żeby to robić. No, że jakby jest taki strach przed w ogóle podejmowaniem takich tematów. My teraz w Gnieźnie, bo jesteśmy z Gniezna, robiliśmy coś takiego, że zrobiliśmy taką siksę dla dzieci. To znaczy prowadzimy takie miejsce właśnie ze znajomymi, latarnia ona się nazywa. I w tej latarni właśnie robimy, właściwie codziennie odbywają się jakieś warsztaty z, powiedzmy, jakieś takie zahaczające o edukację ekologiczną, ale też jakby to wszystko to są naczynia powiązane, czyli weganizm, feminizm, jakaś taka kultura w ogóle wspólnego życia ze sobą i tak dalej. Więc my wymyśliliśmy, że zrobimy tam bajki dla dzieci, też właśnie na wokal i bas, z tym, że ja wzięłam i poprzerabiałam na piosenki historię z książki
opowiadania na dobranoc dla młodych buntowniczek. I to są takie wspaniałe, mega wzruszające historie, krótkie, właśnie różnych dziewczyn z historii w ogóle świata, czy kobiet, dziewczyn, które czegoś dokonały. Jest na przykład opowieść o o głuchej, zawodniczce motocrossowej, o ślepej baletnicy, o tym, że tak naprawdę o metamorfozach w przyrodzie mówi się dzięki przyrodniczce Marii Sybylli Merian, bo ona zaczęła badać motyle i jakby pisać o tym. Więc to są takie rzeczy, które są w historii, no w ogóle historia jest bardzo trudną nauką, żeby ją przekazać, no ale takie rzeczy są w ogóle pomijane, więc wspaniała jest ta książka, no i jakby nawet takie rzeczy w takim małym mieście jak Gniezno wiążą się z jakimś takim strachem, że jakby przyjdzie jakiś lokalny dziennikarzyna, których mamy tylko i wyłącznie prawicowych w Gnieźnie, który się dopierdoli, że o Boże, wiecie, że ona pracuje z dziećmi, a na koncertach Siksy rzuca kurwami, nie? No bo to jest tylko i wyłącznie, Siksa kojarzy się z tym, że rzucamy kurwami, nie? Dla niektórych. Więc jakby połączenie tych dwóch rzeczy jest ciężkie, nie? Że jakby takie to, że się buntujesz i wychodzisz na ulicę, powiedzmy, to musisz się liczyć z tym, że na przykład twój szef albo szefowa będą mieli z tym problem i to jest bardzo ciężkie w takim po prostu życiu ludzi takich normalnych, no nie jakby takich, którzy żyją tylko i wyłącznie artystycznie ze swojej sztuki i tak dalej, bo to jest może troszeczkę łatwiej, nie, ale zdecydowanie trudniej jest osobom, które po prostu mają normalne prace i chcą opowiadać. No właśnie, Czyli czyli się buntować. tutaj zgadzacie albo zgadzasz, ale myślę, że jesteście tutaj wspólnym głosem, można tak powiedzieć teraz. Tak. Zgadzacie się ciągle z tym postulatem, który gdzieś tam w latach 60. wykiełkował, że to, co prywatne, jest polityczne, prawda? No tak, tak. W sensie, że nie da się jednego oddzielić od drugiego. Tylko pytanie, jak to zrobić, tak żeby jakoś żyć normalnie? Czy jest na to jakaś recepta? To, że prywatne jest polityczne, to po prostu się dzieje. To jest kwestia kultury, jakby codziennego komunikatu, tego jakby nie da się oddzielić. To jest raczej pytanie w kwestii, jak oddzielić znak, symbol, jego znaczenie od przedmiotu i tak dalej. Jakaś monstrualna, niewykonalna robota, więc to po prostu się dzieje, wychodzi to naturalnie. Musimy się pogodzić z tym, że mimo jakichś tam zmian w kulturze czy cywilizacji jakiejś informacyjnej czy postinformacyjnej nadal wszystko będzie, zwłaszcza teraz w Polsce, chyba w Wielkiej Brytanii też, polityczne, każde twoje działanie. Tak, Nawet tak. jeżeli mówisz o sytuacji rodzinnej, bo tak jak Alex powiedziała, tworzenie nowych narracji, herstorii to jest przede wszystkim wyraz buntu i tworzenia jakiejś świadomości, dzięki temu solidarności. To po prostu tak działa. No właśnie, a czy społeczeństwo polskie potrafi się buntować? Czy ten bunt teraz tak naprawdę wykiełkował w jakichś nowych grupach, których wcześniej nie funkcjonował? Ja myślę, że potrafi się buntować, no nie? Ale to jest takie strasznie trudne do uchwycenia właściwie i ja myślę, że na pewno jest duża potrzeba tego buntu w społeczeństwie i też nie chcę tak oceniać, że na przykład Polska nie umie się buntować albo Polska umie się buntować. Na pewno jest duża potrzeba w społeczeństwie i co możemy robić, no to tylko namawiać do tego jakby w jakiś sposób ludzi, żeby rzeczywiście nie zostało to tylko i wyłącznie w przestrzeni internetu, tylko żeby rzeczywiście miało to jakieś realne działanie i nie mówię tylko o tym, że uczestniczenie w manifestacjach czy jakichś protestach jest potrzebne, bo oczywiście jest, ale dla mnie większą formą jakiegoś buntu jest właśnie, nie wiem, karaoke, obóz muzyczny dla dziewczyn, który odbywa się od kilku lat w Krakowie i tam są po prostu przez świetne muzyczki, instrumentalistki, dziewczyny uczone różnych rzeczy na instrumentach wokalnych i ruchowych po to, żeby było więcej zespołów, girls bandów w Polsce.
No bo to tak naprawdę nie jest takie proste, żeby wyjść sobie na scenę. Ja mam niesamowity komfort, bo my to robimy razem, tylko we dwójkę, co wiąże się też z jakimiś hejtami, no bo to jest tylko wokal i bas, ale to tak naprawdę jest dla nas mega komfortowa sytuacja, ponieważ znamy się na tyle dobrze, że i zgadzamy, że jakby nie ma między nami konfliktów twórczych w ogóle. Ale to jest mega ciężkie, aby po prostu stworzyć taki zespół i będąc na przykład dziewczyną na wokalu czy na jakimś instrumencie i nie być porównywaną albo nie mieć na sobie takiego brzemienia, że po prostu musisz coś udowodnić, nie? Że cały czas trzeba udowadniać, że jesteś lepsza od tego i od tamtego. No więc dla mnie tak formą buntu są też takie po prostu działania właśnie jak obozy. Teraz Fundusz Feministyczny robił wspaniałe rzeczy w Polsce, gdzie finansują różne rzeczy, na przykład obóz dla dziewczyn. Dzisiaj właśnie napisały do mnie dziewczyny, które tworzą poradnik dla dziewczyn o remontach, w których to właśnie dzielą się swoją wiedzą na temat remontu, naprawy różnych rzeczy i tak dalej. Jest to pięknie ilustrowane, wydane i w ogóle, no bo ta warstwa wizualna jest mega teraz ważna, no nie? Tak mi się wydaje, więc dla mnie to jest też formą buntu, nie? Jakby takie działania, jakby je nazwać, no społeczne po prostu. Nie chcę mówić, że to jest bardziej jakby większy wyraz buntu czy mniejszy niż protest, ale na pewno jedno i drugie jest bardzo ważne. A to, że na świecie w ogóle się nic nie zmieniło i jest jakby coraz gorzej, no to pokazuje na przykład książka Margaret Atwood, Handmaid's Tale, na podstawie której jest teraz wspaniały serial robiony i jakby jak oglądam ten serial, który dzieje się, która to książka została napisana chyba, nie wiem, w latach 70. Ja właśnie nie pamiętam, no w każdym razie dawno trochę temu, to mam wrażenie, że po prostu się nic nie zmieniło. To znaczy, jak oglądam ten serial, to mam wrażenie, że za 5 minut na świecie będzie tak jak w tym serialu, nie? Czyli, że po prostu dąży się jednak do tego, żeby prawa kobietom jakby pozbawić ich, nie? Tych praw na różnych tam polach i to wspaniale robią politycy, ale nie można się jakby zafiksować tylko na tym, że to partia jest zła, to polityka jest zła, to PiS jest zły i w ogóle. Myślę, że nie można się na tym zafiksować, bo możemy wtedy popaść po prostu w jakąś taką paranoję niesamowitą. Trzeba po prostu jakby robić swoje i kurczę, no ja na przykład nie czytam wiadomości już w ogóle mnie nie interesuje to, co się dzieje na świecie, bo większą wiedzę czerpię się chyba z książek i komiksów aktualnie. I życia. I życia po prostu, nie? Bo ja nie wiem, jakie media są teraz takie, że ja mogę je czytać. A zresztą ja nie lubię czytać żadnych teraz mediów, nawet takich niby lewicowych, czy no jakichkolwiek tak obywatelskich, ponieważ ja nie wiem, kto tam pracuje, nie wiem, kto pisze te teksty. Ja już po tej aferze w Polsce papierowi feminiści, to ja już nie wiem, co ja mam czytać i po prostu też nie chcę się na ten temat za bardzo w tym momencie wypowiadać, ale jakby ja nie wiem, kto to pisze. Ja wolę jakby czytać dzieła znajomych i oglądać sztukę. Ostatnio wolę znajomych, chociaż kocham sztukę i w ogóle historię sztuki i tak dalej, ale ostatnio jakoś bezpiecznie się czuję oglądając dzieła przyjaciół, znajomych i ich jakby wytwory, bo boję się, że nie znając człowieka, który to robi, wspieram jakąś historię przemocy, która stoi za tym dziełem. Jakiś mobbing, jakieś coś tam, bo to na każdym polu życia, również w sztuce jest jakby spotykane, nie? Jasne. I jeszcze takie pytanie, bo mówimy tutaj o mediach i mam takie wrażenie, które już się utrzymuje tak naprawdę od dłuższego czasu, że pisanie o kulturze, pisanie o sztuce w Polsce jest ostatnio bardzo, bardzo silnie spolaryzowane. To znaczy nie ma jakiegoś pomostu i platformy do dyskusji między jedną grupą a drugą. I czy Siksy może być jakąś platformą? To znaczy wkładając kij w mrowisko tak naprawdę i wypowiadając się bardzo głośno i w zdecydowany sposób na temat różnych problemów, czy może to jest forma do stworzenia właśnie jakiejś platformy dyskusji?
między jedną grupą a drugą, które tak naprawdę są, tak jak mówię, bardzo silnie spolaryzowane. Być może czymś, co zrobiliśmy i pokazaliśmy to tylko raz i już więcej tego nie będziemy pokazywać, ale teraz pracujemy nad nowym materiałem i który właśnie polega na tym, że robiliśmy coś takiego jak benefis, podsumowanie naszej twórczości w konwencji właśnie takich benefisów, jak były kiedyś w telewizji, Teatru Stu i tak dalej. Podsumowanie naszej twórczości od 2014 do 2018. No i na początku zaczęło się jakby zabawnie, zaczęłam opowiadać w ogóle, czym jest ta Sixa, piosenkami i tak dalej, anegdoty z ratatata, ale jakby w tym całym beneficie chodziło o to, że ja osobiście, ja jako Alex, ja jako Sixa jestem zmęczona właśnie tym, że kurczę, cały czas ktoś od nas czegoś chce takiego, wiecie, że albo, znaczy my bardzo się staramy nie być produktem po prostu, który będzie tylko i wyłącznie dla odbiorców, nie wiem, jakichś lewicowych mediów. No a dla prawicowych no nigdy nie będziemy, nie? Ale po prostu ja wyrażałam w tym beneficie jakieś takie po prostu swoje odczucie tego, że kurczę, nie mam siły jakby ciągle wypowiadać się na jakieś takie bieżące tematy, nie? Bo kiedyś, jakby jeszcze rok temu Sixa to robiła, bardzo korzystała z tych bieżących, też politycznych tematów, ale później nastąpił taki zwrot jakby na moją prywatną historię i jakby zauważyłam, że jakby jest wymaganie, bo ludzie też często mi piszą, że napisz piosenkę o tym, napisz o tym, o to jest coś dla Ciebie. I ja się też im nie dziwię, ale z drugiej strony uważam, że też mam prawo powiedzieć, że kurczę, właśnie nie mam ochoty być taką bieżączką po prostu też, nie? Że na przykład, no, że jestem trochę tym zmęczona, że jakby jesteśmy jakimś takim... Polacy kochają statementy, oświadczenia, taką publicystykę wprost, to, że ktoś zrobi za nich robotę intelektualną, którą potem tudzież odbębni za nich tak naprawdę życie w społeczeństwie, bo te wszystkie tematy, twoje własne zdanie wyrobi się, kiedy żyjesz w kulturze i w społeczeństwie. Nie zrobi tego za ciebie dziennikarz, artysta, publicysta, przywódca partii i tak dalej. Mamy prawo mówić o czym chcemy i w sposób jaki chcemy i każdy może być Sixą tak naprawdę. No, każdy żyjący człowiek z odrobiną empatii. Ja na pewno teraz chciałabym nowym materiałem powiedzieć, jako że wcześniejsze były takie, że ludzie na nie różnie skrajnie reagowali, no ale było coś takiego, że to było takie katarzis albo takie oczyszczające, mocne, nie wiem co o tym myśleć i z takimi uczuciami się spotykaliśmy. Tak teraz po tym beneficie jedna dziewczyna do mnie podeszła i to było super, nie? Te wcześniejsze, że tak ludzie na to reagowali, ale po tym beneficie jedna dziewczyna do mnie podeszła i mówi: kurczę, pierwszy raz po Twoim występie mam coś takiego, że jakby nie dałaś mi żadnej odpowiedzi, właśnie takiego żadnego manifestu, żadnego statementu i kurczę, i dobrze mi z tym, że jakby tak nic nie trzeba, jakiś taki oddech po prostu, nie? Że właśnie chciałabym też teraz coś takiego jakby ludziom dać, że kurczę, no jakiś taki oddech, nie? Od tych spraw, bo sobie też bym chciała to dać, nie? Że jakby też pokazać, że nie musimy być cały czas, że może nie każdy ma, przynajmniej ja na pewno nie mam czegoś takiego, że cały czas musisz na bieżąco śledzić to, co się dzieje i na wszystko reagować, nie? Podziwiam ludzi, którzy tak mają i też ich staram się jakoś wspierać, ale ja tak na przykład nie mam, nie? I nie umiem na każdą sytuację zareagować, bo musiałabym to robić bardzo szybko i nieprzemyślanie i w ogóle byłabym tym strasznie zmęczona, a trzeba też o siebie, kurczę, dbać, nie? W tym całym po prostu świecie. To też jest fascynujące, że poznając ludzi, oni opowiadają Ci swoje własne małe historie i one mogą być tak samo interesujące i dać Ci tak samo dużo jak wielka narracja polityczna, która toczy się na przykład teraz w mediach i tak dalej, nie? Więc Sixa może dać też taką małą, osobistą historię, którą osobiście możesz odnieść do szerszego kontekstu. Tak samo jakiś odbiorca, widz, słuchacz może dać nam swoją taką małą namiastkę w sumie polityczności, ale wychodząc od czegoś małego, nie? I prywatnego też. Na pewno Tak, tak. I właśnie no to jest super, nie? Z tym, że my nigdy nie wykorzystujemy tych historii, które nam ludzie opowiadają. W sensie nigdy nie wykorzystałam historii opowiedzianej przez kogoś
mi prywatnie albo po prostu jakoś tam, bo uważam, że każdy powinien się wypowiadać za siebie jednak, nie? Mimo wszystko. Mhm. A też ta platforma Porozumienia, no, my nigdy nie zakładaliśmy w sensie jakiegokolwiek odbioru na naszej twórczości. A zrobienie dzieła sztuki w Polsce czy w Europie teraz, które by było platformą, gdzie ludzie mogliby się spotkać tak naprawdę bez agresji, to jest chyba taka nowa forma buntu i sprzeciwu, nie? To jest olbrzymia, bardzo trudna praca wymagająca jakiegoś olbrzymiego nakładu emocjonalnego i no, nie wiem, czy warto zakładać, że chcielibyśmy w coś takiego w ogóle celować, bo niczym się nie różnimy od innych. Nie? Ale to jest, myślę, że to jest bardzo ciekawe to, co mówiłaś wcześniej, bo wydaje mi się, że ta chęć niedawania jasnych odpowiedzi jest też receptą na bycie autentycznym w buncie. To znaczy, że idziesz gdzieś tam przez jakąś ścieżkę twórczą, czy przez całe swoje życie z taką myślą, że nie będziesz ciągle poruszać się w jedną stronę, w jednym kierunku, tylko że cały czas musisz jakoś nawigować i myśleć, w którą stronę teraz powinnaś się zwrócić, czy powinniście się zwrócić. To jest bardzo ciekawe, tak sobie myślę w sumie. No, to jest dosyć właśnie, no to jest coś takiego, że jakby ja się zorientowałam, że tworząc poprzedni materiał, w którym to Siksa, żeby opowiedzieć o gwałcie, musiała się wcielić w jakąś rolę superbohaterki. Ja bardzo tematyzowałam, że to jest takie superbohaterskie. Tak. Zresztą tak o sobie mówiłam i tak dalej, że to jest, że o Siksie tak mówiłam, nie? Że Siksa jest taką superbohaterką, jak wchodzi na scenę i mówi o tych rzeczach. Tak teraz mam takie poczucie, że jakby okej, to było fajne i to, co to, co się wytworzyło przez to i to, co ludziom mogliśmy dać razem, tą właśnie taką siłą na scenie, ale tak naprawdę trzeba też ludziom pokazać, że to jest fikcja trochę, nie? W tym sensie, w nowym materiale myślę, że to pokażemy, że tak naprawdę ja wchodząc na scenę mam jakąś władzę tej sceny, to znaczy, że na scenie jest prościej mi być taką superbohaterką niż w życiu prywatnym. Często ludzie piszą, że o, ty jesteś taka odważna, ja bym tak nie umiał, nie umiała. No właśnie, kurczę, to nie jest tak do końca, nie? To jest tak trochę jak sprzedawanie, tutaj trochę siebie skrytykuję, ale wiecie, to jest tak jak sprzedawanie po prostu w gazetach pięknego wizerunku kobiet, nie? Kolorowych gazetach, albo kobiet, już chuj tam z tym wizerunkiem pięknym kobiet, ale najgorszy to jest wizerunek kobiet sukcesu, kurwa, po prostu, które mają w chuj siana, po prostu, które mają w chuj siana i po prostu rzeczy, żeby jakby być wolne, wyzwolone i po prostu mogą sobie nawet pierdolnąć tekstem, że po prostu ale ja nie widzę żadnego problemu, jeśli chodzi o na przykład, nie wiem, szklany sufit, nie? Tak dobrze mówię? Tak. Szklany sufit, no. Że po prostu, bo kiedyś uczestniczyłam na przykład w takiej dyskusji, nie? Gdzie dyrektorka po prostu teatru mówiła, że ona nie widzi żadnego problemu ze szklanym sufitem i nigdy nie miała takiego problemu. No kurwa, dobrze, ty nie miałaś takiego problemu, ale musisz mieć tą świadomość, że po prostu, i nie wiem, jak czytając po prostu całą historię literatury, po prostu, a studiując teatrologię, kobieta nie ma po prostu takiego wyczucia, nie? Tak. Że po prostu ona ma pewien sukces, nie? Ma pewien sukces i jakby nie chodzi o to, żeby teraz o tym sukcesie opowiadać, po prostu, że jestem taka zajebista i tak dalej i nie widzę żadnego problemu, jeśli chodzi o szklany sufit, tylko właśnie mając ten sukces, to już bym mogła pomyśleć, jakoś to wykorzystać, że ja nie mam takiego problemu, ale w społeczeństwie rzeczywiście taki problem jest, nie? Ale to wynika z tego, że ludzie po prostu nie umieją empatii, nie? Tak. Problem empatii, Tak jakby krytycznego mówić, myślenia. ja jestem artystą, więc robotnicy nie istnieją. No i właśnie po prostu uważam, że ten wizerunek Siksy superbohaterki musimy to trochę ściągnąć, żeby nie sprzedawać ludziom czegoś takiego, że ta Siksa jest tą superbohaterką do końca życia, bo właśnie tak nie jest, jakby ja teraz czuję, że właśnie w ogóle ona się trochę poddaje, nie? I trzeba też ludziom pokazać, że po prostu ona się poddaje, nie? Nawet jeśli to się będzie wiązało z tym, że ktoś tam powie, że to jest już kurwa słabsze i tak dalej, ale ja nie jestem w stanie uciągnąć tego po prostu wizerunku superbohaterki i uważam, że też to by było takie właśnie nieszczere do końca i sprzedawanie jakiegoś takiego właśnie wizerunku sukcesu, nie? Też trochę takiego wpisywania się w to. Jasne. To jest zrozumiałe, wydaje mi się. Znaczy zrozumiałe, jeżeli się o tym pomyśli przez
dłuższą chwilę, może tak, poświęcicie chwilę na jakąś refleksję na ten temat i na temat waszej w ogóle ścieżki artystycznej, może w ten sposób. Świetnie, bardzo, bardzo to jest ekscytujące, wiedząc, co szykujecie na przyszłość, jak to się dalej będzie wszystko rozwijać. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. Ale nie jest powiedziane, że za 2 tygodnie nam się nie odmieni. To jest też cenne, ja tutaj absolutnie... To jest na teraz, na 19 Dobrze, lipca dobrze. I 2018 roku. niech tak Tak. zostanie. Za 2 dni niech się zmieni. To jest też fajne. No dobrze, myślę, że możemy kończyć w takim razie. Ale też w temacie wystawy, mam nadzieję, Tak. nie? Tak trochę, mi się Tak, wydaje. nie wiem, starałam się, ale nie wiem, czy wyszło, czy nie. Tak, jest w temacie wystawy bardzo W dużo. końcu ktoś zadał ciekawe pytania. E. Nie, spoko. Super. Zazwyczaj przychodzi dziennikarz muzyczny i pyta o to, jak kształtował się skład zespołu.